Jest z nami gość, jest Sławek, który będzie oceniał, będzie takim naszym mentorem w stosunku do tego, co tutaj zrobiliśmy. Sławku, pierwsze pytanie, czy miałeś w przeszłości styczność z technologią hydrostrumieniową, z waterjetami? Nigdy nie miałem tego. Sławek zajmował się produkcją bębnów, tak? Tak, przez wiele lat się tym zajmowałem. W tej chwili już, jak widać pewnie po narzędziach, dosyć długo ich nie używałem, ale przez długi czas była to podstawa naszego funkcjonowania. To właśnie produkcja instrumentów perkusyjnych, takich etnicznych. Czym się zajmujesz? W tej chwili buduję domy z gliny i produkuję materiały budowlane tak manufakturowo. Jest to niewielka firma i robimy naturalne materiały budowlane, gliniane tynki, gliniane farby, wapienne farby i poza tym budujemy, uczestniczymy w projektach budowlanych. Więc generalnie jak ktoś jest zainteresowany naturalnym budownictwem, chciałby sobie zbudować domek, wszystkie informacje będą w opisie filmu. Generalnie zachęcam do subskrypcji, bo takie ciekawe postaci będą się u nas pojawiały coraz częściej. Ile przeciętnie zajmuje zrobienie takiego bębna? Takiego jak ten. Takiego jak ten. Więc praca w drewnie to rzecz jasna ręczna praca w drewnie, czyli dłutami, zajmuje w okolicach 2 do 3 dni. Jeżeli wspomagamy się elektrycznymi narzędziami, jak piła elektryczna, na przykład możemy ten czas skrócić, ale zwykle na pracę w drewnie przewidujemy 2 do 3 dni. Następnie na wykończenie, wygarbowanie skóry, zrobieniem jakichś tam kowalskich elementów i oplotów, znowu musimy przyjąć jakieś 2 dni. No to tak, powiem Ci, zrobienie tego projektu samego czasu to zajęło nam raz, 2, 3, z 4 godziny. Tak się spodziewam, że będzie tu duża różnica. On generalnie, tak nazwałbym to, że w 95% jest zrobione tylko i wyłącznie wodą, ponieważ tak jak w Twoim projekcie tutaj widać, skór się nie zrobi, nie? Maszyna nie wyhoduje skóry. Dobrze, tutaj nie przyciągajmy za bardzo naszych widzów. Czas Ci pokazać nasze arcydzieło, bardzo nie mogę doczekać. Proszę. Witajcie na kanale WaterJet Support. Kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. Technologia, co za tym idzie przemysł, nieustannie się rozwija. W dzisiejszym odcinku chcemy sprawdzić, czy maszyna, w tym przypadku nasz WaterJet, którą mamy na hali, jest w stanie zastąpić rzemieślnika. Na tapetę bierzemy instrument o nazwie bongosy, które mają pochodzenie kubańskie. Składa się on z 2 trwale połączonych ze sobą bębenków o różnej średnicy. Pierwotnie to ręczna robota, która polegała na wydrążeniu pnia za pomocą siekier oraz dłut, nadania mu kształtu przypominającego stożek i naciągnięcie skórzanej membrany. Kolejnym etapem było zastosowanie pił spalinowych oraz tokarek, które usprawniły cały proces. Teraz jesteśmy na takim etapie rozwoju, że większość prac wykonuje się poprzez komputeryzowane centra obróbcze, które ustandaryzowały takie cechy jak powtarzalność, wysoka jakość oraz znacznie skróciły czas pracy. Sprawdźmy, czy WaterJet jest w stanie zrealizować to zadanie oraz w jakim stopniu. Zanim do tego przejdziemy, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, na którym pojawiają się ciekawi goście oraz projekty. Pamiętajcie o tym, że jeżeli macie jakiś ciekawy i fajny pomysł, możecie zgłosić się do nas o wsparcie. Informacje kontaktowe znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Do naszego projektu na początku potrzebowaliśmy zorganizować 2 surowe pieńki. Maszyna, którą użyjemy do tego celu, to Maxim 1530 z zainstalowaną głowicą E-Jet. Teoretycznie technologia WaterJet nie ma ograniczeń, ale jak już kiedyś wspominaliśmy, w praktyce ogranicza nas konstrukcja samej maszyny, jak na przykład wielkość stołu roboczego. W tym przypadku oś Z od podstawy stołu może podnieść się na wysokość 305 mm, wystarczająco do naszego projektu. Oczywiście można to zmienić, na przykład obniżając fiszbinę. Głowica E-Jet daje nam możliwość cięcia pod kątem o maksymalnym wychyle do 60 stopni. Pierwszym etapem jest projektowanie. Do tego celu używamy oprogramowania, które jest dołączone razem z maszyną i nazywa się Omax Layout oraz 3D Path Editor. Projektowanie zajmuje nam tak naprawdę kilka minut i jesteśmy gotowi do cięcia. Ważne, aby dobrze zamocować materiał. Oprócz tego, by się nie ruszał, musi być wypoziomowany.
Maszyna jest w stanie sama przebić się przez tak gruby materiał, ale żeby przyspieszyć ten proces i urwać kilka minut ścięcia, postanowiliśmy przewiercić pieniek wiertarką. Średnica tuby, która została użyta do tego celu, to 1,06 mm. Jest to standardowy rozmiar tuby, chociaż z faktu, że używamy edgeta, tuba troszeczkę się różni. Posiada zwężenie na końcu, co chroni całą głowicę przed uszkodzeniem podczas pracy pod różnymi kątami. Pierwsze elementy, czyli tak naprawdę najważniejsze, mamy wycięte. Jak widzicie, Waterjet bez problemu poradził sobie z bukiem i grabem o grubości aż 17 cm. Teraz czas wyciąć pierścienie, które będą nałożone na membrany. Materiał, jaki zastosujemy do tego celu, to stal nierdzewna o grubości 10 mm. Krawędź obręczy będzie ścięta pod kątem 30 stopni. Pojawią się również 4 wypusty z otworami na śruby. Oczywiście najpierw został wycięty prototyp w sklejce, aby sprawdzić, czy wszystkie wymiary i kąty pasują. Chwilę nam zajęło, aby podjąć decyzję, w jaki sposób będzie realizowany naciąg membrany. W tym odcinku zdecydowaliśmy się pokazać jak najwięcej możliwości naszych maszyn Waterjet i stwierdziliśmy, że będą to połączone obręcze. W tym przypadku również wycięliśmy elementy na próbę w sklejce. Finalnie materiał, który został wykorzystany do tego celu, to aluminium o grubości 10 mm. W porównaniu do stali nierdzewnej jest on o wiele lżejszy. Pierwotnie wykorzystaliśmy stal nierdzewną grubości 3 mm, ale okazało się podczas napinania membrany, że miejsce, gdzie wypadają mocowania na śruby, zaczęły się wyginać. Na dolnych pierścieniach dla celów estetycznych wygrawerowaliśmy rowki, bo ta maszyna posiada taką funkcję. Oraz jak możecie zauważyć, wycięliśmy napis Made by Waterjet. Ostatnim elementem, którego nie ma w żadnym innym instrumencie tego typu na rynku, są nóżki, które pozwalają grać na instrumencie, kiedy leży na stole. Taki mały improve. Do skręcenia wszystkiego w całość użyliśmy długich śrub z nakrętkami. A tak prezentuje się surowy projekt w całości. No porażająca jest precyzja tego wszystkiego, rewelacja, bardzo fajna. Tutaj też uchwyciłem specjalnie, chociaż to nie jest w ogóle żadna użytkowa rzecz. Tutaj widać żłobienia, czyli jest możliwość grawerowania też, Tak. nie? Właśnie wodą. To jest aluminium, 10 mm. Próbowaliśmy użyć czegoś cieńszego, ale podczas naprężania wyginało się. Tak, nie? tak. To już grubość swoją robi. No. Jasne. Jak to oceniasz w skali od 1 do 10? No, myślę, Ale że- takim wiesz, takim surowym okiem. No, pierwszy rzut to myślę, że 11. Podoba mi się to. Podoba mi się to po prostu. Fajne. Jak dużo czasu zajmuje? Słuchaj, wycięcie tego drewna, jednego takiego krążka, godzina. Pokazujemy Wam projekt w takim stanie, ponieważ chcemy, abyście zasugerowali nam pewne zmiany. Po pierwsze, co można zrobić z drewnem? Jak możemy je zaimpregnować? Czy możemy je jakoś pomalować? Piszcie swoje sugestie w komentarzach. Jak myślicie, czy taka forma naciągu się sprawdzi? Oczywiście tutaj zapraszamy do komentarzy majsterkowiczów, ale także ludzi, którzy są muzykami. Podsumowując, czekamy na Wasze sugestie. Mamy nadzieję, że Wasze komentarze pozwolą nam sfinalizować ten projekt w sposób ciekawy. Chcemy, aby był on trochę wytworem naszym wspólnym, naszej współpracy, także zachęcamy do komentowania. Na ten moment dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku. Pa!